Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o nowym polskim prezydencie, o tym, jaką rolę w polskiej polityce może odegrać Karol Nawrocki. Czy to będzie nowa jakość, czy kontynuacja? O tym za chwilę. Przypominam o rekrutacji do Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. To ostatnie wołanie. Ostatnie dni, kiedy możecie Państwo zgłaszać. Przypominam dla słuchaczy Układu Otwartego jest 10 miejsc w Szkole Przywództwa. Ważne, warunek wstępny, byście napisali krótki tekst. Może być pół strony do strony na temat 3 ważnych rzeczy, 3 strategicznych rzeczy, w których uważacie Państwo, że nowy prezydent i rząd powinni się porozumieć. Wyślijcie ten tekst na adres e-mailowy, który znajdziecie pod nagraniem. Potem wyślemy Wam ankietę i będziemy dalej procedować. Serdecznie zapraszam. Pozdrawiam wszystkich patronów. Bardzo dziękuję Wam za wsparcie i oczywiście zachęcam do wspierania Układu Otwartego. Zaczynamy. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amzo obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Paweł Musiałek, Klub Jagielloński, Marcin Witam. Piłzak, 2 lewe ręce, tu 2 prawe ręce. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Jak oceniacie początek prezydentury? Start, te inauguracja, wystąpienia. Co to był za komunikat? No ja powiem otwarcie, że nie najlepiej. Nasz nowy prezydent bardzo sobie umiłował takie pojęcie układ immunologiczny państwa i według mnie jest to o tyle niefortunne, że nasze państwo cierpi na chorobę autoimmunologiczną. To znaczy jedne organy państwa atakują drugie, jak i jedne organy w ciele człowieka atakują drugie w przypadku takiej choroby i wiadomo, co się wtedy dzieje. No, organizm niszczy sam siebie, traci percepcję, ma problemy z poruszaniem się, a na końcu jest paraliż. I obawiam się, że my idziemy w stronę właśnie takiego paraliżu. Prezydent tak naprawdę wygłosił exposé premiera albo nadpremiera. Mówił właściwie tonem zwierzchnika, który zagania do pracy, rozlicza, który ma własny program, który zamierza wdrażać, a tymczasem ani z naszej konstytucji, ani z pewnego uzusu, który się przyjął przez te 3 dekady, nie wynika, że prezydent ma program, który mógłby wdrażać w życie. W naszym systemie prezydent nie jest zawodnikiem, jest arbitrem. Ma nie piłkę, ma gwizdek. Jest od tego, żeby ostrzegać, doradzać, żeby ucierać kompromis, żeby szukać konsensu. Jest wreszcie od tego, żeby wprowadzać trochę równowagi swoimi nominacjami, czy wreszcie jest od tego, żeby w rzadkich sytuacjach, które wymagają wciśnięcia przycisku stop, użyć weta. Ale robić to bardzo rozważnie. Tutaj usłyszeliśmy exposé takiego nadpremiera, no i wreszcie usłyszeliśmy exposé ewidentnie funkcjonariusza partyjnego, który jest na wojnie z drugą partią, który składając najświętszą z przysiąg, chwilę później na spokojnie przechodzi do takich małostkowych utarczek na temat lektur szkolnych albo sugestii na temat tego, kto tu wiedzie naród do upodlenia, ani przez chwilę nie próbując być, że użyje udręczonej kliszy prezydentem wszystkich Polaków. Więc ja jestem głęboko zaniepokojony. Odpowiedzią rządu też jestem zaniepokojony. Od spraw drobnych, typu nietransmitowanie prezydenckiej przysięgi w telewizji publicznej w pierwszym programie, po raz pierwszy w historii. To jest skandaliczna decyzja. Po późniejsze wypowiedzi polityków koalicji rządzącej. Tak jak prezydent chciałby bardzo rozdąć swoje kompetencje, tak oni mówią, ależ skąd? Prezydent to ma tylko uprawnienia reprezentacyjne, prezydent nic nie może. To też jest pewnie zapowiedź zabierania mu krzesła, zabierania mu samolotu, cięcia mu budżetu i różnych innych gorszących rzeczy, które będą miały miejsce. Więc tak, uważam, że nasza choroba autoimmunologiczna weszła w stadium ostre. Paweł?
Marcin poruszył dużo wątków. Pewnie podczas tej rozmowy będę miał sposobność się do niektórych odnieść, ale skoncentruję się na tym wczorajszym dniu. Tak, zacznijmy od tego, potem będziemy rozkładać to. Bo to mi się wydaje dość istotne. To był na pewno dzień, który dodawał Karolowi Nawrockiemu dużej powagi. Ja myślę, że ten cały kalendarz, który był ułożony, to jak wiele ludzi przyjechało do Warszawy z jakichś bardzo odległych krańców Polski, to jak ci ludzie przeżywali to wydarzenie, to przyznam się szczerze, że na mnie zrobiło wrażenie, bo ja nie przypominam sobie, żeby przy okazji czy zaprzysiężenia Andrzeja Dudy, Bronisława Komorowskiego, wcześniejsze wydarzenia, niekoniecznie już dokładnie pamiętam, żeby to wywoływało takie pozytywne emocje. Więc to na pewno było coś, co mnie bardzo zdziwiło. Na pewno myślę, że to orędzie było takim orędziem, które miało takich kilka warstw. Ja bym je poszatkował na takich kilka różnych obszarów. Bo z jednej strony Marcin wspomniał o tym, że były tam takie momenty zaczepne. Były takie momenty, w którym widać było, że Karol Nawrocki sygnalizuje rządowi, szczególnie premierowi, że jest gotów do konfrontacji, jeżeli ta konfrontacja się rozpocznie. Natomiast ja jednak bym uzupełnił to, co powiedział Marcin, o to, co nie padło, czyli jednak takie sygnały do współpracy i to na bardzo jasno zarysowanych polach. Te sygnały współpracy, moim zdaniem, były przede wszystkim skierowane w stronę koalicjantów Donalda Tuska i to jest, moim zdaniem, taki już polityczny zabieg, który wydaje mi się warto odnotować, że w kilku takich momentach, zarówno wobec Władysława Kosiniaka-Kamysza, wobec marszałka Hołowni, czy wobec Magdaleny Biejat, były, szerzej lewicy, były sygnalizowane taka postawa, że jestem gotów rozmawiać na tematy ważne dla was. Nawet taka drobnostka. Wczoraj widziałem w Kanale Zero taki materiał cały dzień z Karolem Nawrockim i było takie spotkanie organizowane w pomieszczeniu chyba marszałka Hołowni, w którym był marszałek Hołownia, ale właśnie Magdalena Biejat. Karol Nawrocki wszedł tam z takim dużym impetem. W sposób bardzo serdeczny zwracał się do tych wszystkich politycznych aktorów, którzy tam zasiadali i nawet sobie zażartował z Magdaleny Biejat, która akurat dzień wcześniej wrzucała taki, nie wiem, czy filmik, czy zdjęcie, gdzie jest na siłowni i z kimś tam ćwiczy i się pytał, czy ma zakwasy i się pytał, jak się trenowało i że widział, Z że... kimś tam, z Hubertem Stojanowskim, postacią legendarną w naszym środowisku. I że widział, że trenowała z kimś takim bardzo jakimś takim silnym, wysokim mężczyzną. Marszałek Hołownia zażartował sobie, a to może z panem prezydentem. Więc widać, że ta atmosfera była całkiem niezła. Oczywiście to nie jest zapowiedź jakiejś wielkiej wspólnej polityki, ale moim zdaniem Karol Nawrocki, a przede wszystkim jego współpracownicy, zdają sobie z tego sprawę, że ta koabitacja, aby była wygrana politycznie, ona musi być przeprowadzona wedle pewnej jakby strategii. I wydaje mi się, że elementem tej strategii będzie to, że w stronę Donalda Tuska będą skierowane najcięższe działa, bo to jest osoba, która jest oskarżana o tak naprawdę całe zło tego świata, o polaryzację i tak dalej, ale jednocześnie Karol Nawrocki dostrzegł szansę, że tą koalicję da się podzielić na poszczególne segmenty. W sytuacji, w której te segmenty ze sobą bardzo ostro rywalizują, wchodzą ze sobą w napięcia, to rozgrywanie tych poszczególnych elementów będzie czymś, co moim zdaniem wczoraj już było bardzo, bardzo widoczne. I muszę przyznać, że też jedna rzecz na mnie zrobiła wrażenie. Cała postawa prezydenta to jest taka postawa siły. On emanuje siłą. I były takie momenty w czasie tej kampanii, kiedy on pokazywał tą siłę w taki sposób, że to było na granicy cringe'u, to było na granicy śmieszności, to było na granicy zmemowania tego człowieka. I ja nie widzę tak naprawdę dużej różnicy między tym, co on mówi, jak on się pokazuje, jak on się prezentuje, natomiast widzę różnicę w percepcji. I okazuje się, że to, co właśnie jest śmieszne w przypadku kandydata, już w przypadku prezydenta budzi, prawda, pewien respekt. To nawet takie drobne rzeczy, jak taki zdecydowany okrzyk na tym placu przed żołnierzami, który się poniosło szeroko. Tak, są takie drobne akcenty, które oczywiście, można powiedzieć, merytorycznie nic nie znaczą. Ale ja mam poczucie, że żyjemy w czasach, w których wiele ludzi oczekuje takiej siły zdecydowania i to jest coś, czego na pewno nie ma Andrzej Duda i to jest coś, co jest jakąś tam przewagą Karola Nawrockiego. W jaki sposób on to wykorzysta, oczywiście to jest inna sprawa, ale wczoraj to było bardzo mocno widoczne. Rozumiem, że zgadzacie się co do tego, domyślam się, że się zgadzacie, że to raczej będzie piłkarz, który strzela, prawda, a nie sędzia, który gwizdże, że on chce być podmiotowym graczem na scenie politycznej.
ja bym postawił taką tezę, że Andrzej Duda był prezydentem, który otaczał się ludźmi o takim bardziej temperamencie urzędniczym. Tam niewielu w jego gabinecie było polityków, takich z krwi i kości, którzy są w stanie zaprojektować i zrealizować jakąś dużą polityczną operację. Przypominam sobie z takich inicjatyw prezydenta na przykład referendum konsultacyjne w sprawie zmiany konstytucji i pamiętamy, czym ono się skończyło. Skończyło się w Senacie, który był kontrolowany przez PiS i Andrzej Duda nigdy więcej już chyba do takich większych inicjatyw politycznych nie dał się namówić. W przypadku Karola Nawrockiego jest inaczej. On się otoczył w swojej kancelarii ludźmi, którzy znają się na polityce, są sprawczy, i moim zdaniem tam będzie dużo więcej polityki w takim rozumieniu pewnej inicjatywy, też pewnych ustaw, które będzie prezydent składał na biurko. I wydaje mi się, że tam będzie dużo więcej takiej chęci uprawiania takich politycznych deali, pakietowania. Jeżeli jakaś ustawa rządowa spłynie na biurko Karola Nawrockiego, intuicja mi podpowiada i też pierwsze zapowiedzi, że on zapyta, no dobrze, chętnie wam to podpiszę, ale co z moimi ustawami, które wam wysłałem, tak? Może się jakoś dogadamy. Andrzej Duda tego nie robił. Andrzej Duda zwrócił uwagę, że bardzo często sygnalizował, że on podzieli się swoim zdaniem na temat danej ustawy, jeżeli ona już będzie na biurku. I tym samym on sam wiązał sobie ręce. On sam ograniczał swoją polityczność, bo w tej sytuacji, w której ustawa jest na biurku, już nie ma co negocjować. Już jest decyzja do wykonania, albo podpisuje, albo wysyła do Trybunału Konstytucyjnego. W przypadku Karola Nawrockiego jego administracja jest świadoma, że to była zła strategia i teraz będzie inaczej. Ale czy to oznacza, że to będzie dużo bardziej konfliktowa koabitacja? Zobaczymy, bo też ja bym zwrócił uwagę na jeden element. Karol Nawrocki, pamiętajcie, nie pochodzi z inteligenckiego domu. Nie pochodzi z domu, w którym spór taki jeszcze godnościowy, prestiżowy w gronie polskiej inteligencji jest czymś ważnym. Więc dla niego, jako przedstawiciela pewnego rodzaju chłopskiego rozumu, dojście do porozumienia w jakiejś sprawie jest czasami łatwiejsze, mimo tego całego anturażu, który otacza i nimbru, który otacza Nawrockiego jako takiego bardziej siłowego, przemocowego polityka. To porozumienie, ja uważam, że w przypadku tej koalicji rządowej będzie być może nawet łatwiejsze do porozumienia, jeżeli druga strona będzie chciała się porozumieć. Ale wrócę do tego pytania. Czy waszym zdaniem on będzie, tak jak ty zasugerowałeś, funkcjonariuszem politycznym, partyjnym, partii opozycyjnej, największej dzisiejszej, czy raczej będzie próbował, na pewno będzie chciał być takim nadpremierem, nie? To widać było, że nie chce być tylko arbitrem. Ale czy nie będzie próbował grać samodzielnej roli i budować swojej pozycji trochę niezależnie od PiS-u, mówiąc wprost, i czasami właśnie dogadując się z jednymi, z drugimi, z trzecimi graczami, czy nie rośnie nam jakby nowy lider w ogóle prawej strony? Nie niezależnie od PiS-u powiedziałbym, ale ponad PiS-em. W takim rozumieniu, że on nie chce być, jak sądzę, zwłaszcza od momentu, w którym stał się prezydentem Rzeczypospolitej, po prostu wykonawcą woli Jarosława Kaczyńskiego, ale już uznał, że referendum w sprawie tego, kto jest dziedzicem prezesa, się odbyło. To na niego naród zagłosował i to on w takim razie posiada najsilniejszą legitymację do powiedzenia: niech prawica jednoczy się wokół mnie, prawica szeroko rozumiana. PiS jest jej rdzeniem, nie ulega co do tego wątpliwości, dysponuje największą siłą, ale jest i Konfederacja. I wreszcie, to o czym Paweł mówił, są ugrupowania, które dzisiaj należą do koalicji rządzącej, ale co będzie dalej, nie wiadomo. I według mnie te uwertury w kierunku trzeciej drogi czy PSL-u wynikają właśnie z partyjnej kalkulacji. To znaczy PiS będzie potrzebował koalicjanta. To jest niemal pewne. Nie w 100%, wybory są zawsze nieprzewidywalne, no ale raczej będzie potrzebował koalicjanta, niż dostanie 40 kilka procent i będzie rządził sam. To się wydaje jasne. I myślę, że PiS nie chce być w sytuacji bezalternatywnej. Albo Konfederacja, albo nikt. Zwłaszcza, że a propos tych inteligenckich spraw, ja myślę, że na dnie duszy prezesa Kaczyńskiego jeszcze jest trochę tego Żoliborza i PPS-u i Jana Józefa Lipskiego i jemu jednak koalicja z Konfederacją będzie go boleć. W sposób, w jaki powiedzmy koalicja z PSL-em byłaby bardziej do przełknięcia. Więc woleliby mieć wybór. Woleliby też mieć mocniejszą pozycję negocjacyjną wobec konfederatów. Powiedzieć, możemy z wami, możemy z kim innym. Stąd zaczyna się ta operacja rozbijania od środka koalicji Donalda Tuska i stąd, kiedy prezydent wymienia ojców, założycieli Polski niepodległej, próbując w ten sposób być prezydencki przez moment, próbując tak ukłonić się każdej stronie sali, oto Wincenty Witos, a oto Ignacy Daszyński. Ale to byłoby mocne, dobre to było. Partia Razem się uśmiechnęła, SL-dowcy googlują, tak? To jest ten Daszyński.
A na Zamku Królewskim przy okazji... Ale Marcin przychodzi jeszcze- do Paderewskiego i patrzy się w stronę posłów Platformy i mówi, że w swoim testamencie Paderewski mówił o tych, którzy prowadzą ojczyznę i naród do upodlenia i upadku. No przecież widać, kto tu dostaje Witosa, prawda, z pozdrowieniami, a kto dostaje Paderewskim po głowie. Myślałem, że Marcin jeszcze wspomni Jana Józefa Lipskiego, o którym Karol Nawrocki wspomniał na Zamku Królewskim, kiedy odbyła się ta uroczystość po już zaprzysiężeniu, gdzie tam też akcentował ten taki ponadpartyjny wymiar. Oczywiście nie chcę przesadzać, że ten wymiar zdominował jego cały ten dzień, bo tak Marcin słusznie wspomina, tam te razy były rozdzielone i poprzydzielane tymi zachętami, marchewkami skierowanymi do oponentów. Ale wrócę, Igor, do twojego pytania odnośnie stosunku Nawrockiego do PiS-u, bo mi się wydaje, że to jest dużo mitów, które warto balić. Jeżeli ja miałbym wybrać takie słowo, które najbardziej odda, przynajmniej tak jak to dzisiaj postrzegam, tą rolę prezydenta Nawrockiego wobec PiS-u i wobec Konfederacji, to będzie to rola moderatora. Pamiętajmy, że w przeciwieństwie do Andrzeja Dudy, Karol Nawrocki został wybrany potężną ilością głosów niepochodzących od wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej Duda oczywiście w drugiej turze, zarówno w roku 2015, jak i 5 lat później, zdobył ponad 50% poparcia, dlatego że tych kilka procent uściubał wśród wyborców PSL-u i powiedzmy innych, ale no radykalna większość jego wyborców to byli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. I to też tworzyło pewne ograniczenia na Andrzeja Dudę, dlatego że on był skazany na PiS. On nawet jeżeli w wielu kwestiach się nie zgadzał z Kaczyńskim, to wiedział doskonale, że za Kaczyńskim stoi nie tylko aparat partyjny, ale stoją także wyborcy, prawda, którzy no, nie chcą wprowadzać jakiegoś zamętu i tej różnicy między prezydentem i naczelnikiem. Natomiast w przypadku Karola Nawrockiego już od samego początku wszyscy czujemy, że jest inaczej, bo jeżeli on w pierwszej turze dostał wynik najgorszy, przypomnę, najgorszy wynik wśród kandydatów PiS-u w historii wyborów prezydenckich. Przypomnę, że wyższy wynik procentowy od Karola Nawrockiego w pierwszej turze tych wyborów otrzymał nawet Jarosław Kaczyński w 2010 roku w rywalizacji z Bronisławem Komorowskim. I w związku z tym to oznacza, że jego relacja z elektoratem Konfederacji, mówię o Karola Nawrockiego, będzie zupełnie inna. Jeżeli on chce uzyskać reelekcję, on musi od samego początku zabiegać o to poparcie tych dwóch płuc na prawicy. To płuco oczywiście konfederackie jest mniejsze, ale ja uważam, że w przeciągu tych 2 lat jeszcze będzie troszeczkę większe niż dzisiaj, a to pisowskie będzie jeszcze mniejsze. Tu no, demografia robi swoje, prawda? No wiemy, że ci wyborcy PiS-u w dużej mierze to są wyborcy starsi, którzy już odchodzą z tego świata, a na rynek polityczny wchodzą pokolenia, którym bliżej jest do Konfederacji niż do PiS-u. Więc myślę, że to będzie oznaczało, że Nawrocki będzie manewrował i moim zdaniem najważniejsze pytanie jest to, czy Jarosław Kaczyński będzie to w stanie zaakceptować, bo wiemy, że on na samym początku już prezydentury Andrzeja Dudy chciał go wciągnąć do takiej brudnej wspólnoty. To nocne zaprzysiężenie sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. To był taki, można powiedzieć, mafijny mord założycielski po to, żebyś nigdy nie przeszedł na drugą stronę rzeki. To było to spalenie statków, jak u Corteza, prawda? I Karol Nawrocki, jego ludzie wiedzą, pamiętają tą historię, szczególnie, że część ludzi pracowało wtedy z Andrzejem Dudą. I ja mam poczucie, że Karol Nawrocki od samego początku sygnalizuje Nowogrodzkiej pewną asertywność. Historia z Przemysławem Czarnkiem, bardzo ważną postacią, gdzie Nawrocki powiedział wprost, nie zostaniesz u mnie szefem mojego gabinetu w sytuacji, w której będziesz wiceprezesem PiS-u. To moim zdaniem jest zasygnalizowanie zupełnie innych relacji z Jarosławem Kaczyńskim. Plus oczywiście też ta osobowość inna, dużo znacznie bardziej twarda w przypadku Nawrockiego. To wszystko powoduje, że to nie będzie polityk podporządkowany dzisiaj pod Prawo i Sprawiedliwość. Zgadzam się, że to nie będzie prezydent wszystkich Polaków. To będzie prezydent zasadniczo prawicy z pewną otwartą furtką na bywanie prezydentem kogoś więcej niż prawicy, pewnie w niektórych okolicznościach. Natomiast te okoliczności, o których powiedziałem i jeszcze to, że jeszcze przez najbliższe 2 lata Karol Nawrocki będzie taką główną redutą prawicy, więc nie będzie tak naprawdę żadnego innego ważnego ośrodka na prawicy i on będzie tworzył tą politykę, on będzie się, można powiedzieć, umaszczał, więc te światła reflektorów będą skierowane na niego. Andrzej Duda tego nie miał. Andrzej Duda od razu po tym, jak został prezydentem, w zasadzie miał obok siebie rząd Prawa i Sprawiedliwości, który miał też pewne narzędzia dyscyplinowania jego. Więc ja myślę, że te wszystkie konteksty powodują, że ta relacja będzie zupełnie inna, dużo bardziej niezależna, co nie znaczy, że Karol Nawrocki będzie tutaj starał się być takim niezależnym arbitrem wobec wszystkich politycznych graczy na scenie. No wiemy, że to się nie wydarzy. Jeśli mogę, to ja bym to zrelatywizował na 2 sposoby. Po pierwsze,
Jest jednak tak, że kancelaria Karola Nawrockiego składa się z polityków PiS-u. Czyli tutaj wybór był ten polityk PiS-u nie, tamten polityk PiS-u tak, ale cały czas obracamy się w świecie polityków PiS-u. Ale też ludzi z IPN-u, Marcin, tak? To jest taka mieszanka ludzi, którzy na jakimś etapie swojej historii zawodowej spotkali się z Karolem Nawrockim, oni przyszli za nim, no ale zgoda, że część polityków PiS-u... Rdzeń kadrowy to są politycy PiS-u. Mało tego, prezydent Nawrocki nawet przemawiając do polskich żołnierzy nie może się powstrzymać przed powiedzeniem i wielkie dozbrojenie polskiej armii zapoczątkowane, panie premierze, przez rząd Zjednoczonej Prawicy, prawda? Zawsze nasza partia i trzeba podkreślać. A dlaczego? Ano dlatego, że Karol Nawrocki będzie 2 lata, lub też ile zostało temu Sejmowi, prowadził kampanię wyborczą dla PiS-u. Będzie chciał mieć premiera z własnego obozu i będzie chciał zastąpić tą kohabitację walki zgodną współpracą z jakimś premierem, prawdopodobnie z PiS-u. No, według mnie jest oczywistym, że taki jest jego cel, a to będzie wpływało na jego decyzje w najróżniejszych obszarach. To będzie wpływało na to, że będziemy mieli, tego jestem pewien, straszliwe awantury przy nominacjach ambasadorskich, nominacjach sędziowskich, profesorskich nawet podejrzewam, i będziemy mieli każdorazowo, na przykład przy orędziu do narodu, jak najbardziej partyjne przemówienia i wycieczki i nie widzę sposobu na to, żeby do wyborów w jakikolwiek sposób prezydent zdjął nogę z gazu, no bo on ma jasny cel. Chce przywrócić rząd Donalda Tuska. Pytanie, czy kiedykolwiek wcześniej mieliśmy prezydenta, który nie był partyjny, czy był jakikolwiek prezydent wszystkich Polaków. Mam wrażenie, że od początku zawsze było jasne, skąd jest prezydent i czyj interes stara się realizować i na czyją rzecz gra. I teraz pytanie, czy to, co powiedziałeś, bo moim zdaniem też tak będzie. To będzie, on jakby próbuje stać się władzą wykonawczą, nie? Jakby próbuje wchodzić w buty premiera, no bo ta konstytucja nasza jest taka giętka i niejasna, nie? I to na pewno też ten wątek konstytucyjny zapewne też się pojawi. No sam zapowiedział, że chce wpływać wprost, tak? Chociaż wprost narzędzi nie ma pośrednie narzędzia. Ale grając sprytnie może rzeczywiście dużo odegrać. Pytanie, czy to jest problem? Tak? Czy to jest zagrożenie jakieś? Czy to może dobrze, że pojawia się nowy gracz, który będzie próbował prowadzić swoją politykę i grać jakoś inaczej niż dotychczasowy duopol? Bo ja następne pytanie, gdzieś tam chciałem z tym powiązać, to o duopol. Czy to nie jest tak, że to jest sygnał końca duopolu? Bo ja się bardziej zgadzam z Pawłem, że on to będzie raczej polityk, który będzie grał między tymi 2 ugrupowaniami, jeśli się pojawi jakieś inne, to między innymi po prawej stronie, że na pewno będzie grał na prawą stronę, ale nie wiem, czy on będzie grał na jedną partię. Ja odniosłem się, Igorze, do tej pierwszej części swojej wypowiedzi, bo ona jest niezwykle ważna. Jak szeroka będzie ta inicjatywa polityczna nowego prezydenta. W jego orędziu widzieliśmy oczywiście hasło CPK, odmieniane przez wszystkie przypadki. Mamy już inicjatywę legislacyjną w tym obszarze. Mamy też zapowiedź pewnej inicjatywy podatkowej. To są te inicjatywy wynikające z jego zapowiedzi kampanijnych. Ja to widzę po prostu w ten sposób, że Karol Nawrocki w czasie swojej kampanii miał swoich doradców, którzy badali, co będzie się opłacało w czasie kampanii, co ludzie oczekują, gdzie można pogadać kontrast między Rafałem Trzaskowskim. No i naturalnie uzbierał się taki pakiet rozwiązań, który dzisiaj Nawrocki chce realizować z tego powodu, żeby pokazać ten kontrast, o którym zresztą wspomniał w swoim orędziu, między tym rządem, który nie dowozi własnych obietnic, i to też jest ciekawe, że Nawrocki nie ma pretensji do tego rządu, że realizuje jakąś, nie wiem, politykę taką, z którą on się nie zgadza. On powiedział, moim zdaniem sprytnie, że problem polega na tym, że własnej zapowiedzi ten rząd nie realizuje i chce wobec tego pokazać pewien kontrast właśnie tej sprawczości. I w związku z tym ja spodziewam się, że po prostu to, co było powiedziane w kampanii, będzie przedmiotem inicjatywy prezydenta. Oczywiście, tu będzie taka oczywista historia, gdzie to prezydent złoży te ustawy i te ustawy niewiele zmienią, bo wiemy, że rząd zdecydowaną większość pewnie zablokuje. No jeżeli Karol Nawrocki wystąpi z inicjatywą podatkową, która oznacza uszczuplenie finansów publicznych, no to dziwne, żeby rząd się na to zgodził. Mi jest bardzo bliska taka rola prezydenta, o której wspomniał Marcin, czyli takiej osoby, która jest ważna w polskim systemie politycznym, nie jest sprowadzona tylko do żyrandora i ceremoniału, chociaż one są oczywiście ważne, ale
rolę takiego arbitra, moderatora, tego, który potrafi być trochę ponad tymi podziałami, jakoś stara się być tym smarem, tym olejem między tymi poszczególnymi aktorami, no i właśnie tym arbitrem, który potrafi rozsądzać pewne spory, cieszy się pewnym autorytetem wszystkich stron politycznej sceny. Ale wiemy, że to są nasze marzenia, które w najbliższym czasie się pewnie nie zrealizują. Natomiast nie chciałbym widzieć faktycznie prezydenta w roli tego superpremiera, który przedstawia pewne rozwiązania, które dotyczą konkretnych polityk publicznych, bo to już jest moim zdaniem rola rządu. I tak na przykład jak uważam, że merytorycznie bliżej mi do stanowiska Nawrockiego, jeśli chodzi o tą pierwotną wersję CPK, tak jego inicjatywa, żeby w ustawie przedstawić, jakie linie kolejowe mają być prowadzone, to nie jest rola prezydenta. To jest rola rządu. Jeżeli Karol Nawrocki chciałby to zrealizować, to może oczywiście porozmawiać z rządem, może zasygnalizować własną wolę, własne pomysły, ale czy to ubierać powinien w pakiet legislacyjny? Ja z tym mam faktycznie problem i na pewno nie będę mu kibicował w tego typu ustawach, ponieważ nie takiej roli prezydenta oczekuję. Ale wracając do tego sporu, o którym mówił Marcin, że jesteśmy skazani na spór wokół nominacji sędziowskich, wokół nominacji ambasadorskich, to już jest domena oczywiście prezydenta. No trudno, żeby prezydent nie chciał blokować takich nominacji, które blokował Andrzej Duda. I z tego co wiem, to Karol Nawrocki nie zapowiadał na razie dużo dalej idących, tutaj bym powiedział, środków niż te, które stosował były prezydent. A akurat w tej sprawie, no umówmy się, obecny rząd omijał pewne uzusy, pewną praktykę, która do tej pory polegała na tym, że się jednak z kancelarią prezydenta rząd kontaktował, konsultował. Przez to, że rząd to ominął, no to Andrzej Duda, można powiedzieć, odpłacił. Więc ja myślę, że ta w ogóle koabitacja w najbliższym czasie będzie polegała na tym, że obydwie strony będą starały się sprawić wrażenie, że to nie one są winne, nie one rozpoczynają. I ja podejrzewam, że tutaj mocniejsze karty w tej grze ma jednak prezydent, bo moim zdaniem rząd Donalda Tuska nie ma innego pomysłu na siebie niż to, że po prostu uzasadnia pewne swoje deficyty, braki tym, że po prostu prezydent mu blokuje. I też ta rekonstrukcja rządu, która się odbyła niedawno, też moim zdaniem pewien i aspekt związany z powołaniem ministra Kierwińskiego, Waldemara Żurka, to są nazwiska, które sygnalizują jastrzębią postawę wobec prezydenta i moim zdaniem ten pierwszy strzał padnie z tej strony. Dobra, ale w czym jest problem, jeśli teraz, nieważne czym się będziemy zgadzać z tymi pomysłami Karola Nawrockiego, czy nie, ale w czym widzicie problem, że prezydent chce być bardzo aktywny, że chce być aktywnym graczem, że nawet chce wejść w kwestię tego, czy w Kaliszu ma być przystanek, czy nie. Nasza konstytucja jest tak skonstruowana, że daje mu prawo do inicjatywy ustawodawczej, tak? Daje mu też narzędzia do wywierania nacisku politycznego w sposób, który ty powiedziałeś. Dobra, to nie zrobicie w Kaliszu, to ja wam zawetuję ustawę tam, nie wiem, becikowe, czy coś innego, tak? No ale daje mu te narzędzia. Uzus był różny. No, Aleksander Kwaśniewski był politykiem bardzo, który miał olbrzymi wpływ pewnie największy na polską politykę. Ewidentnie Nawrocki też chce mieć tak duży wpływ. Teraz pytanie, czy to jakby dla mechanizmu, dla demokracji jest jakimś zagrożeniem, czy jest jakimś problemem? No, dostał ponad 10 milionów głosów, tak, wygrał wybory, ma bardzo silny mandat, silniejszy niż jakikolwiek rząd, no bo po prostu łącznie dostał więcej głosów. Gdzie w tym widzicie problem? Rozumiem, że możemy widzieć też, że się nie zgadzamy, tak, że komuś się nie podoba taka polityka czy inna. Tak, to nie tu jest pies pogrzebany. Dwie sprawy. Pierwsza, gdzie są dwa kierownictwa, tam nie ma żadnego kierownictwa. To jest anarchia. No, I to nie jest problem sprawczość, naszej konstytucji, to jest która anarchia. taka jest. I to właśnie wynika z naszej konstytucji, która z całą pewnością jest najgorszą konstytucją w Unii Europejskiej. Nie powiem, że jest najgorszą konstytucją na świecie, bo nie znam każdej konstytucji na świecie. Tylko dlatego. No, trzeba wybitnego antytalentu państwowo-twórczego, żeby w jednym artykule konstytucji napisać, że rząd kieruje polityką zagraniczną państwa, a w drugim napisać, że prezydent nominuje ambasadorów. A zatem najbardziej fundamentalna funkcja kierowania polityką państwa, prawda? Wskazywanie ambasadorów jest wyjęte z rąk tego, kto kieruje. To jest proszenie się w warunkach kohabitacji o paraliż państwa, który mamy. Czyli na przykład Polska obniża rangę swojego przedstawicielstwa dyplomatycznego w innych państwach, nie dlatego, że coś chcemy tym państwom zamanifestować, tylko dlatego, że nie możemy się dogadać między sobą. To jest dramat. Tak. Zgadzam się. I jeżeli przeniesiemy ten problem na nominacje generalskie, gdzie będą generałowie i neogenerałowie, gdzie będą sędziowie i neosędziowie, profesorowie i neoprofesorowie, jest kompletny paraliż państwa. I tu mamy problem. Jak sobie z tym problemem lepiej, gorzej radziliśmy do tej pory? No, radziliśmy sobie właśnie poprzez ten uzus.
że prezydent rozumiał, że ma instrumenty, ale posługuje się tymi instrumentami w sposób rozważny, bo wobec fatalnie napisanej konstytucji musi umieć manewrować. I teraz Ale to jeżeli chce wpływać, to może manewrować tak, żeby nie robić paraliżu, żeby nie było neosędziów, neogenerałów, tylko żeby się porozumiewać. Tylko Tak, moim zdaniem w ja sprawie ambasadorów, moim zdaniem można było spokojnie się ja porozumieć. tylko wyczytuję nie było- w jego orędzia odwrotnie sformułowaną ambicję, ale pozwólcie, że wskażę na program pozytywny w takim wypadku. No, czy naprawdę byłoby takim problemem dla prezydenta przejąć inicjatywę, zwłaszcza, że on teraz przychodzi, prawda, wybrany przez naród, vis-a-vis premiera, który jest słaby, który jest niepopularny, który powinien był się podać do dymisji. Znaczy, jedyną szansą było na nowego prezydenta wystawić nowego premiera i powiedzieć czysta karta. Premier wybrał inną taktykę, wybrał taktykę walki z prezydentem i mobilizacji swojego obozu poprzez wskazanie mu nowego wroga. Ale można było przecież powiedzieć, panie premierze, proponuję nowa, dobra praktyka. Kancelaria prezydenta i kancelaria premiera powołują zespół, który spotyka się codziennie, albo co drugi dzień, albo raz w tygodniu i uciera w każdej sprawie robocze kompromisy, bez kamer, bez mediów. Po prostu dwa zespoły profesjonalnych urzędników mają stworzyć komitet stały, który koordynuje współpracę prezydenta z premierem. No gdyby tak powiedział prezydent, to myślę, że i wyborcy Platformy by powiedzieli, no wiecie co, on nie jest taki zły, znaczy no to brzmi rozsądnie. Dalej, gdyby prezydent powiedział, tak, w sprawie sądownictwa doszliśmy do kompletnego pata w naszym państwie, które poniża jego instytucje, które wywołuje poczucie braku bezpieczeństwa u obywateli, jeśli chodzi o to, czy oni usłyszeli prawdziwy wyrok, czy nieprawdziwy, a w ogóle reforma wymiaru sprawiedliwości zniknęła. Już nawet nikt o tym nie mówi. Nikt już nie ma ambicji, żeby na przykład krócej obywatele czekali na wyroki. Więc mam inną propozycję. Nie tam jakaś komisja prezydencka, gdzie się zaprosi zaprzyjaźnionych prawników i oni powiedzą, że to, co mówi pan Ziobro, to dobrze, a to, co mówi pan Żurek czy pan Bodnar, to źle. Okrągły stół w Pałacu Prezydenckim. Wszyscy zaproszeni. Szczególnie, że on tam już wszystkie jest. środowiska, Tam- tak. syk- Tak. I Trzeba go z muzeum wyciągnąć. tak, i zapraszam, tej wyciągamy. gabloty. No powiem tak, ja z uwagi na swoje ideologiczne uprzedzenia, akurat do tego okrągłego stołu mam negatywny stosunek, ale można wykołować inny mebel i posadzić przy nim ludzi i powiedzieć, prezydent Rzeczypospolitej, rozumiejąc swoją odpowiedzialność jako strażnik instytucji, chce, żebyśmy mieli obrady okrągłego stołu na temat naprawy sądownictwa. Znowu, nawet przeciwnicy PiS-u mieliby straszny problem, żeby to skrytykować. Ale jest taka zapowiedź, Marcinie, W sprawie obronności. nie, A w sprawie obronności powiedział, zwrócił się Tak, do ale rządu, czekaj. powiedział, że tu nie będzie blokował, że chce być inspiracją, chce, Tak, to jest- i wprost się zwracał do to jest drugi Kościoła wątek, ale Kamisza. zaczął w swoim orędziu Karol Nawrocki zaczął mówić o tym, że powoła taki zespół do spraw naprawy ustroju. Zobaczymy, kim go obsadzi. I oczywiście może być tak, Marcin, ty mówisz, ale ja bym powiedział, że w jego interesie też politycznym jest to, żeby postarać się maksymalnie to rozszerzyć. Pamiętajmy, że Karol Nawrocki ma jedną fundamentalną przewagę nad Andrzejem Dudą. On ma czystą kartę, jeśli chodzi o te kwestie praworządnościowe. Nikt go nie może oskarżyć o to, że w nocy kogoś zaprzysiężał, że puszczał ustawy, które naruszały praworządność i tak dalej, i tak dalej. Więc ja uważam, że szczególnie, że Konfederacja jeszcze podnosiła hasło resetu ustrojowego. W związku z tym, moim zdaniem, ewidentnie w interesie Nawrockiego jest to, żeby wyjść z jakąś inicjatywą, więc dałbym tutaj czas na to. Według mnie w jego interesie jest zaprosić tam ludzi, którzy będą akceptowalni dla Konfederacji i PSL-u. To zrobić. A to już jest dużo, ale to już jest dużo. Nie, to jest budowa koalicji dla PiS-u. No. To i tak jest szersza koalicja niż sam PiS. Ale do czego zmierzam? To, o czym Marcin mówił, to się po części dzieje. Powiem coś optymistycznego teraz. To nie jest tak, że mamy jedną wielką wojnę, która i tylko wojnę. Znaczy, ta wojna oczywiście jest pewną częścią naszej rzeczywistości, wszyscy to widzimy, ale przecież, że za czasów Andrzeja Dudy, zarówno w obszarze obronności, ta współpraca z MON-em była nie gorsza niż za czasów współpracy z MON-em, za czasów PiS-u, a w przypadku jeszcze Antoniego Macierewicza ośmielam się powiedzieć, że lepsza za czasów Władysława Kośniaka-Kamysza, jak i powiem coś, co jest w ogóle nieintuicyjne. Także jeśli chodzi o relacje z MSZ-em, to oczywiście był spór wokół ambasadorów, tych kilku najbardziej znanych, to nazwiska nie trzeba przypominać, ale w takich roboczych kontaktach, na poziomie organizacji wizyt, na poziomie nawet koordynacji pewnej polityki wobec Ukrainy, nawet wobec Chin,
ta współpraca była. I ja uważam, że jedyną formą dobrej współpracy, o której ty, Marcin, mówisz, jest to, że się tego publicznie właśnie nie mówi. Znaczy, jeżeli się o tym powie, to niestety istnieje zaraz polityczna presja na to, żeby od razu pokazać pewien spór. Więc żyjemy w takim teatrze, gdzie publicznie politycy, w tym Radosław Sikorski, będzie musiał oczywiście opowiadać o tym, że to jest też najgorszy prezydent i tak dalej, ale za zamkniętymi drzwiami wie doskonale i Sikorski, i Nawrocki, że w ich interesie jest dogadanie się, przynajmniej w niektórych obszarach. I za czasów Andrzeja Dudy to miało miejsce. Niestety też były takie obszary oczywiście kompromitujące, gdzie akurat wszędzie tam ingerował Donald Tusk. Sprawa oczywiście ambasadorów jest sprawą, gdzie Sikorski chciał się dogadać. Wiemy, że to ze strony premiera wyszedł sygnał, że nie idziemy na kontrę, jak i także sprawę, pamiętajmy, wyboru polskiego przedstawiciela na wysokie stanowisko w NATO. Też to się nie wydarzyło. Mieliśmy przedstawiciela prezydenckiego i rządowego, dlatego że premier Tusk nie chciał, żeby ten przedstawiciel prezydencki, który miał szansę uzyskać stanowisko, to stanowisko dostał. Więc myślę, że tam im mniej będzie Donalda Tuska, im mniej on będzie słabszy, tym więcej będzie przestrzeni do współpracy. Natomiast tam, gdzie premier będzie ingerował, to, tak powiedziałem, jego koncepcją jest walka, bo po prostu on już w innym paradygmacie nie jest w stanie funkcjonować. Znaczy, za bardzo tę maszynę rozpędził, za bardzo dzisiaj ten antypisizm stał się nie taktyką, nie strategią, ale DNA obecnej ekipy rządzącej, aby można było jakkolwiek na inne tory... No, jeśli pozwolisz, to rozpędził ją w sposób, w którym już nad nią nie panuje, co widzieliśmy w Pabianicach, gdzie musiał uspokajać własnych radykalnych zwolenników, którym marzyło się, żeby policja i prokuratura głosy liczyły. A jak widzimy, nawet prokuratura, jak liczy głosy, też tego nie potrafi zrobić. No dobra, jeżeli zakładamy, że tu będzie zwarcie, tak, i mamy, premier mobilizuje siły, powołał ministra Żurka, tak, i wykonuje tego, Do tego pytania. Kim są dzisiaj politycy PiS-u, którzy weszli do kancelarii prezydenta? Bo słusznie, Marcin zwrócił uwagę, to nie są urzędnicy, to są politycy. Co ich łączy? Co jest wspólnym mianownikiem? Czy tam jest... tym wspólnym mianownikiem siła, takie bardzo jastrzębie podejście do tego rządu, czy może coś innego? Ja jednak widzę inny klucz. Bogucki, Przydacz, Szefernaker to nie są politycy, po pierwsze, w ogóle z pierwszego szeregu Prawa i Sprawiedliwości, czy inaczej, z tego najbliższego kręgu Jarosława Kaczyńskiego, którego on słucha, czyli z tej takiej słynnej nowogrodzkiej zakonu PC i tak dalej, to nie są politycy, którzy wyróżnialiby się szczególną jakąś formą agresji wobec swoich politycznych przeciwników. To, co ich wyróżnia, to to, że oni są znani, przynajmniej w środowisku PiS-u, ale myślę, że nie tylko, bo Rafał Trzaskowski to podkreślił w swojej książce, z tego, że dowożą. To są naprawdę bardzo sprawni politycy, którzy na swoich polach, i to zarówno i Bogucki, i Szefernaker, i Przydacz, każdy na innym polu, dał się poznać jako polityk młody, energiczny, którzy są w stanie zrealizować sprawnie pewną politykę. I myślę, że... Wspominałeś pana Andruszkiewicza, który by bardzo się wyłamywał z tego obrazka. Ja wiem, że jego ogólny obraz oczywiście jest niezbyt sprzyjający dobrej ocenie, ale jednak on jest tam do spraw internetowych, gdzie trzeba mieć trochę inne kompetencje. Czy je ma, nie wiem. Być może ma, być może nie ma. Na pewno takich ludzi nie było w poprzedniej kancelarii i na pewno jakby toได้siłę, ale to dalej mnie prowadzi do tego samego pytania. Z jednej strony mobilizuje się rząd, tak? Donald Tusk mówi, będziemy walczyć, zwieramy szeregi, wysłał ileś takich sygnałów. Z drugiej strony mamy kancelarię, która będzie silna ludźmi, którzy dowożą, jak powiedziałeś, no i prezydentem, który ewidentnie prezentuje siłę, prawda, no i chce, żeby to... I to widać, tak? To widać, słychać i czuć tą siłę. To właśnie wszyscy mówili o tym. Takie dość powszechne wrażenie było, co się stało tego pierwszego dnia, prawda? To był pokaz siły. Kto w tej walce, waszym zdaniem, ma większe szanse na tym ringu dzisiaj? Czy osłabiony Donald Tusk, który, no jednak, ale ma rząd, tak? Ma wszystkie narzędzia, czy nowy prezydent, który narzędzi ma mniej, ale ma świeżość, energię, no jest takim ciągle nierozpoznanym bytem, nie? Bo nie wiemy tak naprawdę, jakim będzie politykiem i prezydentem Karol Nawrocki. No pytanie brzmi, jak ta świeżość i energia tłumaczą się na faktyczną sprawczość. Ta moc prezydenta jednak może się dość szybko zużyć. No, przecież dość szybko się okaże, że może formułować oczekiwania na temat tego, co ma być z CPK, co ma być z atomem, co ma być z wojskiem, a okaże się, że na formułowanie oczekiwań się zakończy, no bo nie będzie w stanie przeprowadzić przez Sejm i Senat projektów ustaw. Zapewne nie, ale ma to narzędzie w postaci weta, którego nikt do tej pory tak nie używał. Właśnie, ale tu przechodzimy do sedna, czyli jego program pozytywny, który będzie formułował, o którym będzie mówił przy wielu okazjach, nie będzie się urzeczywistniał. Lata będą mijać,
a nie będzie widać cokolwiek z tego zrealizowanego, bo nie ma instrumentów, żeby to zrealizować. Będzie mógł jedynie mówić: proponowałem, domagałem się, apelowałem, rząd pozostaje głuchy, prawda? To, co Andrzej Duda mówił. To samo z jego propozycjami podatkowymi, co do których akurat mam nadzieję, że rząd nie da się wciągnąć w ten demagogiczny wyścig, który polega na tym, że mamy gwałtownie obniżać podatki. A czy mówimy tu przecież o obniżce VAT-u, o obniżce PIT-u, podniesieniu kwoty wolnej, przeniesieniu drugiego progu podatkowego na 140 000 złotych, o zerowym picie dla rodzin z dwójką dzieci, a jednocześnie o podwyżce emerytur, a jednocześnie o 5% PKB na wojsko, a jednocześnie o niezwykle ambitnych projektach inwestycyjnych. No, każdy Fundusz wie, przełomowych technologii. tak, każdy wie, że jednak podstawą każdej ambitnej polityki, czy to społecznej, czy to rozwojowej, jest baza fiskalna. No, trzeba mieć pieniądze, żeby to robić. Nie da się mieć podatków jak w Somalii, państwa opiekuńczego jak w Norwegii i powiedziałbym rozmachu i armii amerykańskiej. W związku z powyższym no, trzeba wybierać. A tworzenie wrażenia, że nie trzeba wybierać, no jest demagogią, więc mam nadzieję, że to się ani prezydentowi, ani premierowi nie uda. Już i tak kolosalne straty zostały poczynione. Dzięki temu, że prezydent Andrzej Duda zawetował tą składkę zdrowotną, nie zostały poczynione szkody jeszcze większe. Natomiast jedyne, co w takim razie zostanie, to to, o czym tak słusznie mówisz. Weto. Weto na różnych poziomach. Od tego weta prezydenckiego nie podpisze ustawy, skieruje do Trybunału Konstytucyjnego, po nazwijmy to małe weta, prawda? Ten profesor mi się nie podoba. Ja go widziałem w telewizji i ja mu nie dam profesury belwederskiej. Ten generał, on kiedyś udzielił wywiadu, w którym on skrytykował PiS. To on nie będzie już miał nominacji generalskiej, prawda? A bądź sprawiedliwy, na razie takich sygnałów nie wysyła. Ale mówię tylko, co na koniec może zostać, prawda? No więc powstanie takie wrażenie, że dobrze, prezydent celnie atakował rząd tam, gdzie rząd jest słaby. No, umówmy się, że CPK stał się już jakimś pomnikiem. Znaczy, kiedyś chyba powstanie w Polsce pomnik niezbudowanego CPK i on będzie taką ścianą płaczu. Będziemy tam przychodzić i kłaść na nim ręce. Nie, jednak bardzo mam nadzieję, że pomnikiem będzie ten budynek i funkcjonująca Atom, machina. prawda? Podobnie Atom. Będziemy słuchali o polskim atomie tak w nieskończoność. Już Czesi, Słowacy, prawda, będą mieli. Słowenia już pewnie postawi elektrownię atomową, a Polska dalej się będzie zastanawiać, czy koreański, czy francuski, a może jednak amerykański i tak dalej. I gdzie, tak. Więc idąc za tym wszystkim, mam taką obawę, że to paliwo się wyczerpie. To znaczy ono się zamieni już w taką jałową krytykę rządu i blokowanie poczynań rządu, a jako, że tam jest niewiele co do blokowania, bo rząd generalnie uważa, że obowiązki premierowskie czy ministerialne są po to, żeby się nimi cieszyć, a nie po to, żeby je realnie sprawować, no to będziemy tam, gdzie jesteśmy teraz, tylko że będzie pewnie jeszcze gorzej. A nie było o siłę, tak? O to, kto może tę walkę na tym ringu, żeby trzymać się tej metafory, którą sam nam narzuca. Najpierw trzeba by było zdefiniować, czym jest teoria zwycięstwa tutaj, bo niektórzy uważają, że Karol Nawrocki będzie dążył do obalenia rządu Tuska, co rozumieją jako przyspieszone wybory, jako wcześniejszą władzę PiS-u. To się nie wydarzy, ale też nie uważam, żeby on miał taką ambicję. Nie ma takiej potrzeby. Myślę, że w interesie PiS-u jest to, żeby ten rząd sobie jeszcze chwilę potrwał, żeby on jeszcze przegnił, żeby on jeszcze bardziej pokazał swój brak sprawczości. W związku z tym, im dłużej ten rząd będzie trwał, tym lepiej dla PiS-u. Generalnie jest tak, że oczywiście silniejsze karty w takiej rywalizacji dużego i małego pałacu ma rząd, bo ma dużo więcej instrumentów, żeby pokazać obywatelom sprawczość, ale pod warunkiem, że on ma. Więc te karty, które ma rząd, są trochę teoretyczne, bo przecież historia ostatnich 2 lat nie jest historią rządu, który ma dużo dobrej energii, inicjatywy, a jest zły prezydent, który to wszystko blokuje. No wiemy, że najlepszym prezentem, który mógł zrobić Andrzej Duda Karolowi Nawrockiemu, nie jest to, że przekazał mu cały know-how i pokazał mu, gdzie są jakie pokoje w Pałacu Prezydenckim, tylko to, że tym wetem dysponował bardzo oszczędnie. I moim zdaniem to było i państwowo dobrze, ale też dobre z tego punktu widzenia, że to utorowało drogę Nawrockiemu, bo zakwestionowało główny argument, dlaczego mamy tego gospodarza w Pałacu Prezydenckim zmienić. Dla Donalda Tuska i całej ekipy rządowej główną narracją
w czasie tej kampanii było to, że prezydent nam blokuje to, co my chcemy zrobić, a Andrzej Duda konsekwentnie Więc podpisywał... na wszelki wypadek nic nie zrobimy, bo Dokładnie. tak brzmiała druga część. Dokładnie tak. Więc moim zdaniem w ogóle prezydent nie jest dla tego rządu największym problemem. Największym problemem jest to, że ten rząd ma tak złe ustawienia fabryczne, że tam żaden makijaż nie jest w stanie poprawić po prostu sytuacji. Tam potrzebna jest generalna rekonstrukcja fundamentów, a na to widzimy nie ma ochoty Donald Tusk, na to też nie ma w ogóle chyba pomysłu, biorąc pod uwagę jego zmiany komunikacyjne, o których śmialiśmy się przed tym programem, nawiązuje oczywiście do jego ostatniego TikToka, gdzie wylał na siebie wodę. W związku z tym ja myślę, że prezydent się może spokojnie przyglądać temu, jak ten po prostu rząd się potyka. Ale pamiętaj, że Donald Tusk miewał w historii takie momenty, kiedy był w stanie dokonywać gwałtownego zwrotu, wymieniać pół rządu, ożywić Ale on go to na nowo. robi, tylko że on oczywiście ma dużą zdolność do takiej, nie przywiązuje się ideologicznie do żadnego pomysłu, jest bardzo elastyczny, jest osobą, która ma wciąż ogromną władzę nad tym obozem, więc jakby ma wszelkie karty, żeby to zrobić lepiej. No ale skoro do tej pory, mając te same karty, nie doprowadził do lepszego efektu i te wszystkie przetasowania sprawiają wrażenie, że miesza łyżką w herbacie, gdzie nie wrzucił cukru, to nie ma żadnych podstaw racjonalnych, żeby sądzić, że teraz wykona jakiś spektakularny manewr, który by spowodował, że ten rząd po prostu gwałtownie ruszy do przodu. Więc ja uważam, że to jest największy problem. Ten brak sprawczości nie wynika z jakichś zewnętrznych uwarunkowań, tylko po prostu ze słabości przywództwa Donalda Tuska. A co więcej, widzimy, że po tych wyborach prezydenckich wzrosła asertywność jego koalicjantów. Widzimy Szymona Hołownię, widzimy też lewicę, przynajmniej część lewicy, która też jest tutaj, mam poczucie, że trochę się inaczej ustawia i te sygnały Karol Nawrocki wychwytuje. No to był bardzo taki symptomatyczny sygnał, kiedy on witał się serdecznie z marszałkiem Hołownią. Ja widziałem też na tych takich obrazkach, które już pewnie szeroko nie dotarły do publiczności, jak on serdecznie dziękował Jackowi Cichockiemu, czyli bardzo bliskiej osobie Szymona Hołowni, za duży profesjonalizm w przygotowaniu całego przedsięwzięcia. Więc widać, że tam wysyłane są sygnały pod tytułem: słuchajcie, a może byśmy się na coś tam pomawiali. To jest, uważam, gra, którą będzie Szymon Hołownia już do końca prowadził, bo on wie, że on musi zagrać inaczej niż dotychczas. I to są okoliczności sprzyjające Nawrockiemu, bo on po drugiej stronie nie ma, tak jak miał PiS, zwarty obóz, który jest jedną wielką pięścią antypisowską, rozpisaną na różne głosy, tylko ma już bardzo zmęczonych, obolałych zawodników, którzy słaniają się na nogach, którym brakuje tlenu i jeszcze którzy się kłócą na tym boisku. Prawda? Więc tam Prezydent na pewno widzi, bo wszyscy widzimy, że używając analogii historycznej, ZSL i SD zrobiły się chwiejne. Dokładnie tak. A jeszcze dodam tylko jedną rzecz, bo Marcin mówił o tym, że ta sprawczość może szybko się zużyć. I ja się zgadzam, że ta siła, którą teraz manifestuje Nawrocki, ona może zostać skonfrontowana z tym brakiem sprawczości, ale wydaje mi się, że te 2 lata, które zostało tej koabitacji, to nie jest jeszcze taki okres, w którym by się prezydent zużył i zawsze jeszcze można podtrzymać taką nadzieję, że słuchajcie, teraz co prawda mi się nie udało przeprowadzić pewnych zmian, ale to, co mogłem zrobić, to zrobiłem. Macie gotowe ustawy na stole, które ja wysłałem do Sejmu. No ale za niedługo wiemy, że ten Sejm się zmieni. Wszyscy czują dzisiaj, że ta nowa władza się zbliża prawicy, więc ja wam obiecuję, że jak tylko będzie nowy rząd, ja znowu z powrotem tymi ustawami będę chciał... Na to będzie prezydent grał. Więc, dajcie mi tak, premiera, z więc- którym mogę pracować, więc słuchajcie- a Donald Tusk będzie grał. Dajcie mi jedną listę, Tak. 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 a Natomiast- wtedy utrzymamy się przy władzy, tylko nikt się nie może wyłamać. Tak, tylko że co jest najgorsze? Najgorsze dla polityka nie jest to, że on nie jest sprawczy i dzisiaj jeszcze nie dowiózł czegoś, co on obiecywał. Najgorsza sytuacja dla polityka jest taka, kiedy on już nie ma żadnych kart, żeby łudzić ludzi, że w przyszłości się ta sytuacja zmieni. I to jest moim zdaniem problem tego rządu, że ludzie, którzy zaczęli się odwracać od Donalda Tuska, zaczęli się odwracać dlatego, że oni nie tylko nie widzieli efektów, ale nie widzieli nadziei, że będzie lepiej. Tak. A w przypadku Nawrockiego ta nadzieja jest dość mocna. Właśnie, Ona jest czy- budowana na tym, że za 2 lata przewracamy stolik. Czy uważacie, że Karol Nawrocki jest może być naprawdę nową jakością w polskiej polityce? No bo jak popatrzymy sobie na dotychczasowych... No, lider PiS-u jest jeden, prawda? Tam tych wiceliderów jest armia. No to jednak on jest
inny niż to wszystko, co do tej pory po prawej stronie było. Nie? Można nam się to podobać albo nie podobać, ale ja mam takie poczucie, że tu jest jakiś taki powiew czegoś nowego, co może tą prawą stronę przebudować. I w ogóle być zaczynem jakiejś dużej zmiany w polskiej polityce. Ja mam poczucie, że to jest taki prawicowy maj 68 roku, to znaczy to jest duża wygrana bitwa w wojnie kulturowej. Aha. Karol Nawrocki jest uosobieniem tego wszystkiego, co z punktu widzenia liberalno-salonowej Polski jest niedopuszczalne. I w ogóle nie powinno było mieć miejsca przy stole, a co dopiero siedzieć u szczytu stołu. I mówię tu o całym pakiecie. Od jego poglądów, przez jego styl, po jego pochodzenie, tak? Znaczy, Ale też to, co osiągnął, tak? Bo jednocześnie pochodzenie takie... to jest cały prosty pakiet, facet, prawda? ale wykształcony. No Gdybyśmy poprosili sztuczną inteligencję o wygenerowanie sumy wszystkich strachów polskiego liberała, to myślę, że człowiek ludowego pochodzenia, w przeszłości angażujący się na odcinku ustawek kibolskich, IPN, który też jest, prawda, ministerstwem nienawiści z ich punktu widzenia. Marcin, skrócę twój prompt. Tak. Proszę zilustruj Hama zbuntowanego z książki Rafała Ziemkiewicza. W istocie, prawda? I teraz Ham zbuntowany został prezydentem. No, to jest zwycięstwo w wojnie kulturowej, po której ta druga strona może się już nie podnieść. To jest zwycięstwo na miarę tego, co się stało w Stanach Zjednoczonych, kiedy wygrał Donald Trump. A weźmy pod uwagę, że to wszystko się dzieje właśnie w pewnym kontekście międzynarodowym. To znaczy Karol Nawrocki ma teraz szansę stać się posiadaczem tytułu szefa polskiej franczyzy ruchu MAGA. Z silnym poparciem z Waszyngtonu. Pytanie, czy nie czegoś innego Czyli niż nie działa już stary, dobry mandat niebios, czyli że tu nas popiera biznes, media, Bruksela, Waszyngton. Tego już nie ma. Waszyngton już wypadł z tej układanki. Zobaczymy, co będzie z Unią Europejską, bo jeśli w 2027 roku, a tu mamy dosłownie kwiecień i listopad, wybory we Francji, wybory w Polsce. Jeśli Jordan Bardella zostanie prezydentem, to jest koniec Unii Europejskiej, jaką znamy. Bo to nie jest Rumunia. Tak? No to już jest jeden z dwóch najważniejszych krajów w Unii Europejskiej, który powie zwrot o 180 stopni. No i Polska jako tradycyjny aliant, czy polska prawica jako tradycyjny aliant, no bo oni pamiętają, że tu Marine Le Pen była przyjmowana jak głowa państwa przez Mateusza Morawieckiego, powiedzą, no to świetnie, prawda? Nic teraz tylko podać sobie ręce ponad głowami kogo? No Niemców. To się wszystko zaczyna się rymować w takiej układance. Nieliberalny maj 68. Tak, nieliberalny maj 68 roku. Podoba Ja się zgadzam z tym opisem Marcina, natomiast też warto podkreślić to, że jednak za Karolem Nawrockim nie idzie jakaś nowa prawicowa idea. To nie jest osoba, która ma takie aspiracje, chyba też takie ambicje, żeby być takim nowszym, młodszym, bardziej zaktualizowanym Jarosławem Kaczyńskim. Prawda? Jarosław Kaczyński, jak opisywał to w swojej książce trafnie Robert Krasowski, on cały czas godził w sobie dwie role. Rolę polityka z całą koniecznością przeprowadzania różnych gier, strategii, taktyki, ale z drugiej strony cały czas był tym publicystą, który spierał się z Michnikiem, prawda? I na tym polu takiego starcia intelektualnego on miał swoje jakby zasługi. No, Jarosław Kaczyński wprowadził do polskiego dyskursu wiele idei, tez, które budowały ten obóz prawicy. Oczywiście dużo więcej Jarosław Kaczyński musiał przyjąć jako nie swoje, no bo jednak jego władza też jest ograniczona i w polityce częściej jest tak, że musisz odpowiadać na popyt ludzi, niż sam kreować pewną podaż. Ale w przypadku Karola Nawrockiego ja na razie nie usłyszałem niczego takiego, powiedziałbym, nowego, świeżego. Dla mnie to jest jakaś taka właśnie hybryda PiS-u i Konfederacji, ale to nie znaczy, że ja umniejszam jego polityczne znaczenie, bo tak jak powiedział Marcin, to, że on się stał pewnym symbolem i to, że jego przeciwnicy przede wszystkim będą go przesterowywać powoli swoją całą, można powiedzieć, intelektualną aktywność z Jarosława Kaczyńskiego na Karola Nawrockiego, przynajmniej w tym najbliższym czasie, będzie go oczywiście budowało, bo tak to działa. No, kto zbudował Donalda Trumpa? No New York Times i wszyscy jego koledzy. Więc
Ja myślę, że w przypadku Karola Nawrockiego będziemy mieć do czynienia z procesem na pewno przyspieszenia pewnych zmian na polskiej prawicy, na pewno z pewną zmianą pokoleniową, bo nie tylko Karol Nawrocki, ale całego otoczenie widzimy, że pokoleniowo jest młodsze i to jest moim zdaniem właśnie pokolenie, które no, będzie zastępowało Jarosława Kaczyńskiego, więc ta zmiana nie będzie polegała na tym, że będziemy mieli erozję taką zupełną tego duopolu, o którym bardzo często ty, Igor, ze swoimi gośćmi rozmawiasz, ale to będzie zmiana po prostu pokoleniowa na polskiej prawicy, gdzie pewnie jakaś tam część kontynuacji idei, ale będzie też pewne zmiany na poziomie estetyki, komunikacji Właśnie, i wartości. czy tylko pokoleniowa, czy też jakościowa? No bo do tej pory to, czego się obawialiśmy najczęściej, z czym mieliśmy najczęściej do czynienia, to myśmy, no dobra, niech ci już odejdą i przyjdą inni, tak? I Kaczyńskiego zastąpi Joachim Brudziński, czy ktoś tam, czy politycy, czy Donalda Tuska, tam już nie chcę wymieniać nazwisk, tak? Znaczy politycy, którzy nie mają zalet tych liderów, ale mają wady i gorsze wersje, tak? Ludzi wyhodowani w chodzeniu w młodzieżówkach partyjnych, którzy nosili teczki, prawda? I uczyli się tylko tej gry, tego, co jest najgorsze w polityce, a nie tego, do czego polityka powinna służyć. Czy ten Nawrocki, Jakość przywództwa będzie lepsza, tak? który przychodzi jednak spoza życia, który nie wychował się w PiS-ie, czy w jakiejkolwiek, czy w ZHN-ie, czy w jakiejkolwiek innej partii, gdzie się uczył tego, jak rozlepiać plakaty, jak zalepiać plakaty, jak wycinać innych na listę, prawda, jak używać tam mediów do walenia w przeciwników. Tylko przychodzi trochę z innego świata, wydaje się być bardziej integralny. Nie? Czy on ma szansę wprowadzić nową jakość? Ja bym powiedział, że zobaczymy, jaki będzie styl zarządzania Nawrockiego. Na pewno nie czyniłbym takiej analogii, że skoro on w IPN-ie zachował się w taki sposób, to jako prezydent będzie się zachował tak czy inaczej. Dlatego, że to jest taka funkcja, tak specyficzna i tak odmienna od każdej innej, że sam Karol Nawrocki nie wie, jakim będzie prezydentem. Wiecie, no Mike Tyson powiedział kiedyś, że on ma zawsze strategię przed walką, ale jak pierwszy raz dostanie w twarz, to nagle się okazuje, że już do końca walki już jest improwizacja. I podobnie z politykami, a myślę, że szczególnie podobnie, tak sobie to wyobrażam, jest z funkcją prezydenta. Jestem przekonany, że gdybyśmy odbyli taką szczerą rozmowę z Andrzejem Dudą, to też pewnie opowiedziałby nam o tym, że on miał zupełnie trochę inne plany, ale co go jakby skłoniło do innej realizacji, no wydarzenia, które po prostu wymuszają na politykach ustosunkowanie się do nich i tak samo będzie z Karolem Nawrockim. Ale też albo masz w sobie taką integralność i siłę i wolę walki, albo jej nie masz. Walki... Mi się wydaje, że pod tym względem oni są kompletnie różni. Ale wola walki ja uważam, że nie jest kluczowa dla jakości, o której ty mówisz. Znaczy ta jakość, rozumiem, przywództwa, która miałaby się przełożyć na to, że będziemy mieć po prostu wyższą jakość zarządzania publicznego w Polsce, realizowania pewnych projektów rozwojowych, bo rozumiem, że do tego zmierzamy, tak? Po godzinie rozmowy docieramy, co jest dla obywateli najważniejsze w tej dyskusji. To nie są w ogóle kluczowe elementy. Czy dla mnie absolutnym fundamentem jest to, oczywiście, czy masz takich ludzi sprawnych, którzy potrafią realizować poszczególne projekty, ale nawet nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, i dla mnie, jaki jest poziom polaryzacji, dlatego, że w sytuacji, w której my żyjemy w świecie, w którym nie ma społecznego zrozumienia, dlatego, żeby przytrzymać tych samych ludzi tylko dlatego, że oni pełnili pewne funkcje za czasów poprzedniej władzy. Prosty przykład. Mariusz Haładyj, nazwisko mało znane, pewnie nasi słuchacze będą musieli szybko zgooglować. Został teraz powołany na szefa prokuratorii. Urzędnik. Był szefem prokuratorii, został teraz szefem NIK-u. Absolutnie wzorowy urzędnik, który pełni swoją funkcję za czasów Platformy, później PiS-u, później znowu Platformy. Człowiek w ogóle nie zaangażowany w politykę. Kiedy został zapytany Jarosław Kaczyński, co myśli o tej kandydaturze, no to powiedział, sprawny urzędnik, ale jeżeli odbiera urzędy z rąk tego rządu, no to nie ma dla niego miejsca później, kiedy ta władza pisowska będzie znowu rządzić. Więc jeżeli my żyjemy w takim kraju, to jakie ma znaczenie, czy będziemy mieć więcej, czy mniej takich haładyjów? No po prostu ci ludzie nie będą pełnić swojej funkcji dobrze, bo po pierwsze nie będą w ogóle wybierani na tę funkcję, a jeżeli nawet będą wybierani na tę funkcję, to oni z tyłu głowy będą wiedzieli, że muszą wchodzić w pewną logikę partyjną. Ja myślę, że dojdziemy do punktu, w którym przełapany na nieskasowaniu biletu powie, że przyłącza się do bojkotu ekonomicznego rządu Tuska. Tak. Mając na myśli wolę walki, to myślałem też wolę walki takiego do zmieniania rzeczywistości, tak? Do zorganizowania chociażby tej instytucji, którą zarządza, czyli Kancelarii Prezydenta, no, która mówiąc delikatnie do tej pory funkcjonowała
jak to powiedzieć delikatnie, fatalnie. Igor, to jedno, Nie to boję jedno się ważne tego zdanie. powiedzieć. To jedno ważne zdanie jeszcze dorzucę. Pytanie jakby, czy tu nie ma szansy na wprowadzenie właśnie nowej jakości w zarządzaniu polityką i w zarządzaniu dopuszczenia do takiej sytuacji, kiedy to Karol Nawrocki będzie miał się wypowiedzieć w sprawie Mariusza Haładyja, to on powie jasne, to jest dobry urzędnik i to ja nie muszę mieć tam żołnierza, tak? Ja mam mieć tam porządnego urzędnika. To wrzucę jeszcze taką tezę, która jest zupełnie nieoczywista, bo mało kto o tym dyskutuje, a uważam, że jest niesamowicie ważna. Kiedy analizujemy dorobek kolejnych prezydentów, to ja mam poczucie, że ten dorobek, niezależnie czy mówimy o nie wiem, Lechu Kaczyńskim, czy Andrzeju Dudzie, czy Bronisławie Komorowskim, czy nawet Kwaśniewskim, chociaż w przypadku Kwaśniewskiego było trochę inaczej, bo on był też kluczową postacią polityczną tego obozu, więc miał trochę inne, można powiedzieć, karty. Ale ci kolejni ostatni prezydenci, oni, ja uważam, że mieli słaby dorobek z tego powodu, że mieli po prostu słabą kancelarię, którą nie potrafili zarządzić. I słabą kancelarię nie w tym sensie, że dobierali wszystkich fatalnych ludzi, bo pojedynczo były tam osoby naprawdę bardzo wartościowe. W przypadku kolejnych prezydentów moglibyśmy powymieniać. I moim zdaniem coś bardzo charakterystycznego się wydarzyło, szczególnie w czasie prezydentury Andrzeja Dudy. Zwróćcie uwagę, najprostszym kryterium oceny tego, czy w danym miejscu pracuje się dobrze, atmosfera jest dobra, czy być może zupełnie odwrotnie, jest to, czy generalnie ludzie chcą do tego miejsca pracy przychodzić, czy chcą wychodzić. Jeżeli mieliśmy prezydenta... Czy zdarzyło im się pobić w pociągu? Tak. Jeżeli mieliśmy w ciągu 10 lat prezydentury Andrzeja Dudy sytuację, w której kilkukrotnie on zmieniał szefów swojej kancelarii i to w sytuacji, w której wiemy, że kancelaria nie jest poddana pod żadne turbulencje, tak jak jest poddany rząd, bo są wybory parlamentarne, później do Europarlamentu, jedni ministrowie chcą startować na listach tam i tak dalej. Tutaj mieliśmy zupełnie inną sytuację. Teoretycznie komfortowe warunki, spokój, bo nikt ci nie przeszkadza, a nagle się okazuje, że to przekłada się na te wszystkie dworskie zagrania, o rywalizację w dostępie do ucha. I tutaj, jeżeli prezydent chce osiągnąć jakikolwiek sukces, to musi sobie zdawać sprawę, że prezydent, mimo że wybieramy jednego prezydenta, to nie jest gra solowa, to nie jest tenis. To jest gra zespołowa, gdzie on musi zadbać o atmosferę w zespole, zadbać o to, żeby ci ludzie ze sobą współpracowali, a nie rywalizowali. Temu się nie udało ani Andrzejowi Dudzie, ani Lechowi Kaczyńskiemu i efekt był fatalny. Mam nadzieję, że Karol Nawrocki to zrobi, znaczy przebuduje zupełnie sposób funkcjonowania. I to nie chodzi o organizację, to chodzi o kulturę pracy, tak? O kulturę traktowania ludzi, o dowożenie, o system rozliczenia z efektów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest miejsce, które może... A premier to samo zrobi z rządem, dodał. No, tak, ale myślę, że tu... A rząd jest dużo trudniejszy, dużo bardziej skomplikowany. Ale myślę, że w rządzie się zawsze wiele rzeczy działo, Tak. natomiast w kancelarii prezydenta niestety nie. A może się dziać bardzo dużo i miejmy nadzieję, że to akurat Nawrocki zmieni. Jeszcze chciałem wrócić do tego, czy tam powstaje, czy to rodzi się wielka postać polskiej polityki. Czy Donald Tusk, jak pamiętacie, jak wyszedł po wysłuchaniu exposé, powiedział coś takiego, co właściwie nie wiem, jaką miał intencję, mówiąc to, że no, na sali wiele osób klaskało, ale jedna osoba była ewidentnie niezadowolona, to Jarosław Kaczyński. To znaczyło, że rośnie, rozumiem, taka sugestia, że tu rośnie tak naprawdę nowy lider prawicy. Czy on nie miał racji? Donald Tusk gra we własną grę oczywiście i będzie robił wszystko, co będzie w jego mocy, żeby prowadzić do niesnasek, a w ogóle w idealnym scenariuszu do rozłamu. Ale nie chodzi mi o niesnaski. Czy nie jest tak, że Kaczyński rzeczywiście rodzi się lider, który... Myślę, że Jarosław Kaczyński, wiem, że to jest bardzo trudne dla liderów politycznych, kwestia sukcesji. Zawsze o niej mówią i oczywiście, że kraj musi mieć na koniec wyraźnego przywódcę naszego ruchu pozostawionego na czele, ale tak naprawdę myślą, że będą żyli wiecznie i ani Piłsudski, ani de Gaulle, ani Churchill nie zostawili po sobie żadnego wyrazistego następcy i do dzisiaj trwają spory, jak można z różnych, prawda, półgębkiem rzuconych zdań wodza wyczytać. Prawda? Od czasów Aleksandra Wielkiego mamy ten problem. No i teraz pytanie, czy Jarosław Kaczyński, jak wcześniej wymienieni, wierzy, że będzie żył wiecznie i nie wskaże żadnego delfina, czy też uzna na jakimś etapie, że to jednak nie Mateusz Morawiecki, że to jednak nie Beata Szydło, że to jednak nie Kacper Płażyński, ale prezydent Karol Nawrocki powinien być jego następcą. Nie byłby to dla niego wybór łatwy, bo nie jest to w oczywisty sposób człowiek partii. No nie jest to nawet jej członek i jest to polityk, który, i tu się z Pawłem zgadzam, raczej widzi w sobie przywódcę prawicy niż przywódcę li tylko PiS-u.
A to może prowadzić do napięcia, w którym krew z krwi, kość z kości, PC z PC będzie chciało mieć swojego lidera i że to takie przejęcie prawicy przez Karola Nawrockiego nie będzie takie znowu samonarzucające się, ale nikt nie jest dzisiaj lepiej spozycjonowany od niego przynajmniej. Nikt nie ma większej szansy niż on, żeby stać się kluczową postacią dla polskiej prawicy przez kolejne lata. Podkreślę jeszcze jeden fakt. Karol Nawrocki jest politykiem bardzo młodym. No właśnie. I to jest. Czy nie uważacie, że następcą Kaczyńskiego nie będzie ten, którego wskaże Jarosław Kaczyński, tylko ten, który sobie tą władzę weźmie? Władzę się zdobywa, a nie w polityce, a nie dostaje. I tu wydaje mi się, że ten facet ma dzisiaj, tak wygląda. Sprawia wrażenie człowieka, który ma potencjał do tego. Ja jeszcze go nie zobaczyłem, dlatego że Karol Nawrocki na razie wygrał wybory prezydenckie. To oczywiście dużo mówi o człowieku, bo to nie jest tak, że przeciętna osoba z ulicy wzięta i nawet najlepiej wytrenowana, najlepiej wspierana i dofinansowana zrobi taki wynik. Ale Andrzej Duda też wygrał, a nie ma tego Tak, potencjału. więc myślę, że ja widzę potencjał na to, żeby pewien dorobek Karola Nawrockiego był lepszy niż Andrzeja Dudy, bo też pewne okoliczności są inne. Też mam poczucie, że bardziej sprzyjający po prostu Nawrockiemu. Też wiatr historii jest troszeczkę inny, więc myślę, że to jest coś, co go niesie. Myślę, że też ta siła, o której mówiliśmy, jest czymś, co jest taką samą spełniającą się przepowiednią. Ja mam takie poczucie, że jak Karol Nawrocki coś mówi, to ludzie się go boją. I boi się go także Donald Tusk, boi się go troszeczkę także, myślę, zaczyna się bać chyba Jarosław Kaczyński. Andrzej Duda na żadnym etapie swojej prezentury nie dał się poznać jako osoba, którą się należy obawiać. Czy to jest wada w polityce? No oczywiście ja bym chciał, żeby ludzie mieli respekt przed tymi, którzy mają jakiś dorobek intelektualny, polityczny i tak dalej, no ale wiemy, że tak świat nie wygląda. Więc myślę, że to, że on wywołuje takie emocje, to, że wszyscy się obawiają, że on po prostu przyjdzie tą pałą tego Tuska, będzie po prostu okładał, mimo że on literalnie, jak się wsłuchać to, co mówi, to owszem, no było parę wycieczek partyjnych, ale tam naprawdę nie wyciągnął tej pały, prawda? I więc myślę, że ludzie sobie dopowiadają coś, co wynika z tego właśnie tej atmosfery, która jest, tego nimbru wokół niego. Natomiast to jest, myślę, że jeszcze bardzo dalekie od tego, żeby powiedzieć, że on będzie w stanie się dobrze odnaleźć w tych wszystkich partyjnych rozgrywkach, bo tam trzeba mieć bardzo specyficzne kompetencje i bardzo często jest tak, i historia Andrzeja Dudy, i historia Jarosława Kaczyńskiego dokładnie pokazuje, że bardzo często ci, którzy są właśnie wybierani przez lud, mają jakieś takie kompetencje do komunikacji z tym ludem, oni niekoniecznie mają te kompetencje do układania się z tymi politykami w tych różnych grach zakulisowych, a wiemy, że żeby być liderem partii politycznej, to nie wystarczy być prezydentem, być wiecowym politykiem, ale trzeba umieć po prostu tkać ten materiał, który jest niezwykle skomplikowany. Trzeba mieć niesamowitą inteligencję emocjonalną do rozpoznawania, można powiedzieć, ludzkiej osobowości, zarządzać też tymi różnicami. I Karol Nawrocki na żadnym etapie swojej kariery nie był w partii, tylko się jej przyglądał. Dzisiaj też nie jest i nie będzie przez najbliższy czas, więc myślę, że bardzo daleko nam do powiedzenia, że to jest osoba, która może mieć pewne przywództwo na prawicy. To może być osoba, która rozpocznie jakąś większą rewolucję. Na przykład wyobrażam sobie, że za jakiś czas Jarosław Kaczyński, kiedy go już nie będzie w polityce, no to ten Nawrocki ze swoim politycznym dorobkiem być może tam będzie w jakikolwiek sposób inspirował kogoś do jakichś ruchów politycznych, ale jesteśmy naprawdę bardzo daleko od tego scenariusza. Marcin Giełzak zapowiedział, że to nie liberalny maj 68, a maj 68 to Ale jako symbol, rozumiesz, jako symbol. To była rewolucja. Jako symbol. Ale to nie jest coś, co może pomóc rozwinąć się lewicy? Próbuję sobie ułożyć taki scenariusz. Bo rozumiesz, ten maj jest nie antylewicowy, tylko jest antyliberalny. Antyestablishmentowy. W lewicy już strzępy zostały. Pytasz kogoś, kto jest na żałobie, czy nie pójdzie na zabawę sylwestrową? Nie, no, jak wiecie, lewice są różne, natomiast ja idę w kondukcie żałobnym starego PPS-u jak pies żebraka. Ale wracając do Karola Nawrockiego, myślę, że fundamentalna różnica między nim a Andrzejem Dudą jest taka, że Karol Nawrocki chce być przywódcą. To widać, on ma to wypisane na twarzy. Andrzej Duda chciał znaleźć sobie patrona, wzór, prawda, taką ojcowską figurę, której może zaimponować. Czy to był Jarosław Kaczyński, czy Donald Trump. Myślę, że Nawrocki ma po prostu inną osobowość.
On był gotów na wiele ustępstw i był gotów zgiąć karku, zanim był prezydentem. A teraz już prezydentem jest. I byłbym ciekaw na przykład, jak dzisiaj rozmawiałby ze Sławomirem Mencenem, bo ja nadal mam bardzo złe wspomnienie z tej rozmowy, gdzie wydawać by się mogło, że jako przywódca powinien być asertywny, ale elastyczny, twardy, ale czarujący, tak? No bo zabiegał o elektorat Mencena i o jego poparcie, a był ustępliwy, a był momentami wręcz nadskakujący. Człowiek widzi coś takiego i myśli sobie, tak, on będzie się zachowywał, jak będzie rozmawiał nie ze Sławomirem Mencenem, ale z takimi naprawdę kutymi na 4 nogi, wielkimi graczami, prawda? Więc pytanie brzmi, czy coś się teraz zmieni? Jeśli ja mam jedną nadzieję związaną z Karolem Nawrockim, ja tak smęcę od godziny, ale to powiem, jaką mam nadzieję. On momentami sprawia wrażenie dziwnego, jak na polskie normy polityka, który nie postrzega polityki jako takie czyste kto kogo, i bo tu jest rada nadzorcza, rozumiecie, bo tu Krzysiu potrzebuje do rady, a Andrzej nie dostał się z tej listy, to go trzeba dać do samorządu. A Władek chce się sprawdzić w biznesie. Chce się sprawdzić w biznesie, cytując klasyka, tylko sprawia wrażenie człowieka, który uważa, że polityka jest kontynuacją historii Polski. I że on naprawdę się może poczuć następcą wszystkich poprzednich prezydentów i królów Polski. On jest jakby głową państwa polskiego dzisiaj. I kiedy całuje, Ty się powiedzmy, tego boisz? sztandar Ty się Wojska tego Polskiego. boisz? Nie, mówię, że to jest moja nadzieja, największa z nim związana. A to jest moja obawa. Że, No proszę, jak się tak, odwróciło. że Karol Nawrocki Bo w to pewnym tyle, przepraszam, momencie... człowieka z Kiedy rzeczywistości. skończyć? W pewnym momencie Karol Nawrocki powie sobie, no ponad tymi wszystkimi drobnymi sprawami, o które teraz się szturchamy, że tu minister Nowackiej dogadam i będą pisowcy bili brawo i na TikToku będę, sobie pomyśli, no ale zaraz, no ja jestem w prostej linii następcą Lecha Kaczyńskiego, Ignacego Mościckiego i Stefana Batorego. Więc ciężar odpowiedzialności, jaki na mnie spoczywa, jest niezwykły, bo ja będę kiedyś w książkach do historii i kiedyś w IPN-ie będzie, prawda, jak będą konferencje o prezydencie Nawrockim. No to ja nie mogę być tylko takim funkcjonariuszem partyjnym. Widzę u niego obietnicę czegoś więcej, taką, jakiej na przykład nie widziałem czy u Andrzeja Dudy, czy u Bronisława Komorowskiego. Możliwe, że to jest jego styl, to jest pewna poza, na którą daje się nabrać. Nie wiem, jeszcze nie miał okazji porządzić, ale jeżeli widzę jakiś pozytyw, to właśnie pewnego rodzaju historycznego rozmachu, który on stara się mieć, ale rozumiem też, dlaczego to cię może niepokoić. To ostatnie zdanie, bo musimy To- kończyć. Dlaczego ty się tego obawiasz? Albo cokolwiek chcesz powiedzieć. Oczywiście ten aspekt nadziei, o którym mówi Marcin, jest tym aspektem, pod którym się mogę podpisać. Natomiast chyba też drugim rozdziałem tej historii chęci zapisywania się w podręcznikach jest to, że bardzo często prezydenci, którzy właśnie zaczęli myśleć o sobie w takich kategoriach, oni trochę zaczęli odlatywać od rzeczywistości. Oni zaczęli trochę fruwać i lewitować. I oczywiście ja rozumiem, że to jest bardzo trudne, żeby wyczuć, prawda, bo od prezydenta oczekujemy patosu, prawda, od prezydenta oczekujemy nie tylko tego, żeby on był menedżerem, prawda, zarządzającym, prawda, pałacem, czy osobę, która ma konkretne ustrojowe kompetencje zapisane w Konstytucji. Nie, ten język jest w ogóle nieadekwatny do tego, jakie są oczekiwania i kim jest prezydent. Prezydent jest bardzo specyficzną funkcją, dlatego że jego oczekiwania są zupełnie z innego imaginarium. To jest oczekiwanie ucieleśnienia, uosobienia majestatu Rzeczpospolitej. I ja rozumiem, dlaczego poszczególni prezydenci chcieli tą rolę wypełniać, ale wypełnianie tej roli bardzo często powoduje później, że kiedy się temu prezydentowi proponuje jakieś troszkę bardziej przyziemne aspekty rzeczywistości, to ja widziałem u kolejnych prezydentów braku zainteresowania, bo to jest niegodne prezydenta. A u Karola Nawrockiego być może jakąś nadzieję, jeżeli widzę, to w jego pochodzeniu, w tym, że to jest właśnie człowiek z awansu, który nie pochodzi z tego inteligenckiego świadka, któremu nie wypada pewnych rzeczy zrobić, tak? Nie wypada się po prostu schylić się po pewne rzeczy. Liczę na to, że Karol Nawrocki pochodzi z tego awansu społecznego i nie zapomni o tym, kim jest, bo dzięki tym ludziom takim jak on z przeszłości został wybrany prezydentem, że on w pewnych bardziej przyjemnych kwestiach będzie zajmował się tą rzeczywistością i będzie starał się szukać tej rzeczywistości, takich obszarów, które są bardziej konkretne, namacalne, które można zrobić tu i teraz. I ostatnie zdanie Igorze, żeby zamknąć klamrą też, od czego rozpoczęliśmy, od tej inicjatywy, gdzie byśmy nie chcieli, żeby Karol Nawrocki wychodził, to powiem, gdzie bym chciał. Bardzo prosta, przyziemna kwestia, gdzie emocjonalnie
Uważam, jest teraz świetny na to moment. Bardzo bym oczekiwał, żeby była taka inicjatywa zmiany kodeksu wyborczego. Wiemy, jak wiele dziurawych momentów wydarzyło się w tej kampanii. Wiemy, jak bardzo łatwo zebrać 100 000 podpisów dla jakichś przypadkowych ludzi. Karol Nawrocki został wybrany prezydentem w sposób uczciwy, ale po drodze, moim zdaniem, to wszystko, co się wydarzyło, powinno skłonić go do tego, że słuchajcie, właśnie to prezydent, a nie rząd powinien się takimi rzeczami zajmować, bo rząd na bieżąco musi odpowiadać na pewne wyzwania, a kodeks wyborczy jest czymś takim, co wiecie, no leży, nikomu tam na bieżąco nie przeszkadza i chciałbym, żeby on... Jedno zdanie o takiego tej nie chciał. historii. Decyzja o wysłaniu czołgów na Ukrainę, kiedy premier Morawiecki, minister Dworczyk mówią sobie w pewnym momencie, nie ma słupków, nie ma spin doktorów, nie ma, że w Waszyngtonie to mówią to, a w Berlinie mówią tamto. Teraz dzieje się historia i my tego potrzebujemy, biorąc pod uwagę, w jakim świecie się dzisiaj Polska znalazła. Amen. Amen. Paweł Musiałek, Marcin Giełzak, bardzo wam dziękuję. Dzięki. Na pewno czekają nas bardzo ciekawe czasy w polskiej polityce, w polskim życiu publicznym. Czy lepsze? Zobaczymy. Na pewno byśmy chcieli w Polsce lepszego przywództwa na każdym poziomie, a żeby tak się stało, po to robimy Szkołę Przywództwa. Last call. Zachęcam Państwa, zgłaszajcie się. Link i adres mailowy pod nagraniem. Bardzo dziękuję. Wspierajcie Układ Otwarty. Na Patronite jest nasz profil. Zachęcam serdecznie. Dziękuję bardzo. Do następnego razu. Nagraj to w blisko.